W poprzednim odcinku powiedziałam 3 historie, w jaki sposób poznałam mojego męża i na koniec tego odcinka powiem wam, która z nich była prawdziwa. Więc zostańcie do końca. Cześć wszystkim! Myślę, że pytanie, które wam za chwilę zadam, to jest pytanie, które od dawna was dręczy. Owca od zawsze wypatruje, a nawet wypaczuje odpowiedzi na to pytanie. Pytanie nad pytaniami. Co by było, gdyby postacie z Disneya grały w słynnych serialach? Wiem, to jest doskonałe pytanie. Niektórzy też mogliby się spytać, kiedy znudzę się robieniem odcinków o Disneyu, natomiast ja mogłabym wtedy odpowiedzieć, że Disney jest wielką częścią mojego dzieciństwa, życia i mojej koncepcji szczęścia, więc raczej mi się to nie znudzi. Przejdźmy więc do klasyki, jaką jest Śpiąca Królewna. Jeśli ktoś ma czelność nie znać Śpiącej Królewny, to wytłumaczę, że jest to przepiękna historia o naiwnej księżniczce, która zostaje wychowana jak wieśniaczka i jedyna rzecz, której nie może zrobić, to ukuć się w palec. I oczywiście ona to robi. W związku z czym zapada w sen i przez nią całe królestwo jest w tarapatach i kiedy ona sobie smacznie śpi, to inne osoby ratują całą sytuację, a ona nic nie robi. Wyobraźmy więc sobie, że kiedy królewna wreszcie się budzi, to patrzy i mówi: ożeż w kopytko, cała dobra zabawa mnie ominęła, wszystkie walki, wszystkie czary, a ja cały czas spałam do dupy po prostu z taką historią. Teraz to ja będę wymiatać, nauczę się magii i to ja będę bohaterką. W międzyczasie jedna z jej matką wróżek kopnęła w kalendarz, więc zostały jej tylko 2. Tak więc wszystkie razem zmieniły swoje imiona, nazwiska, przyniosły się do innego miasteczka, zajarały się okultyzmem i tak zaczyna się historia Sabriny Spellman, nastoletniej czarownicy. Nasza księżniczka teraz rwie się do działania przy każdej możliwej okazji, próbuje pokazać, że jest mądrzejsza od wszystkich wokół, ale przy tym też zostało jej taka potrzeba robienia czegoś, czego wszyscy jej zakazują. No i powiedzcie mi teraz, czy pasuje wam takie przejście z jednej historii do drugiej. Grafika, którą tu widzicie, to jest połączenie Netflixowej Chilling Adventures of Sabrina oraz Śpiącej Królewny. Tak, a szkicownik, w którym rysuję, to jest jeleniowy dym Antler Art z mojego sklepu olfikoła.pl oraz używam do tego markerów Copic Ciao. Alright, to teraz zamiast próbować połączyć jakąś historię, to spróbujmy sobie wyobrazić postać Disneya jako aktorkę, która została zwyczajnie zatrudniona do tej roli, tak samo jak Emilia Clarke została zatrudniona do roli Daenerys w serialu Gra o Tron. Jest to serial dla dorosłych, bardzo brutalny i dużo jest tam zboczonych ziomków i golizny, ale ja ten serial uwielbiam za to, że naprawdę niesamowicie buduje napięcie i jest tam mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji. Naprawdę uważam, że to jest najbardziej wykoksowany serial na całym świecie. Z tatą już oczekujemy tego ostatniego, najnowszego sezonu i już się umówiliśmy, że za każdym razem jak będzie wypuszczony nowy odcinek, to ja będę przyjeżdżała i będziemy oglądać to razem, ponieważ my oboje jesteśmy tacy zakręceni. Tak więc, tato, proszę już szykuj popcorn, bo kwiecień jest tuż. Daenerys jest jedną z głównych bohaterek tego serialu. Jest matka smoków. W jej rolę dzisiaj wcieli się Kida z filmu animowanego Disneya Atlantyda. Niestety ten film został bardzo niedoceniony, a szkoda, ponieważ na przykład gadający po rosyjsko-polsku Wołodia jest prawdziwą perełką tego filmu i ja naprawdę go uwielbiam. I tak, Kida w tym filmie jest księżniczką, którą wszyscy uwielbiają, wszyscy ją kochają, ale też ona ma pazur. Ona potrafi walczyć i być taka, wiecie... Dlatego wyobraźmy sobie, że reżyserzy Gry o Tron widzą na castingu taką Kidę i mówią sobie:
całkiem niezła dziunia. W ogóle te jasne włosy to będą świetnie pasowały do Daenerys, no. Może ten ślad tutaj na policzku nie jest jakiś zbytnio atrakcyjny, ale widać na to, że dziewczyna ma pazur, tak, ona jest ostra, dobra, bieremy ją do tego. Ewentualnie jakby jej nie przyjęli, to pewnie by się zgłosiła do roli białego wędrowca i myślę, że w tej roli też by sobie dała radę. Jakiś czas temu pytałam Was na Instagramie o Wasze ulubione seriale właśnie dlatego, że planowałam zrobić ten odcinek. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć wpływ na to, co się w tych moich odcinkach będzie pokazywać, to zaobserwujcie mnie, Olsikowa, tak się nazywam na Instagramie. Ja tam właśnie czasami zadaję takie pytania, jakieś tam ankiety daję, żebyście mi pomogli trochę. I tak, w Waszych odpowiedziach dość często pojawiały się wodogrzmoty małe, czyli Gravity Falls. Jest to serial animowany, ale wciąż jest to serial, dlatego nie widzę przeszkód, żeby miał się pojawić w tym odcinku. Gravity Falls jest o dwójce rodzeństwa, które na wakacje przyjeżdża do swojego wujka i w tytułowym miasteczku natrafiają na bardzo dziwne stworzenia, ale także odnajdują tajemniczą księgę. Mimo iż serial jest teoretycznie dla dzieci i młodzieży, to ja, jakże poważna i dojrzała persona, czerpałam niebywałą przyjemność z oglądania tego serialu. Czyli dobry towar, nie? Zamiast Mabel, czyli głównej bohaterki, w tej roli osadzę Lilo z filmu Lilo i Stitch. Kojarzycie? To jest ta bajka z tą małą dziewczynką i przybyszem z kosmosu, który bardzo dziwnie przypomina szczerbatka z filmu Jak wytresować smoka. Lilo wykazuje się podobnym temperamentem i poziomem inteligencji co Mabel, dlatego uznałam, że będzie bardzo pasowała do tej roli. A tak naprawdę to był prosty strzał, ponieważ obie są w podobnym wieku i uznałam, że co tam, podmienię je i tak nikt nie zauważy. Wreszcie serial, o którym wspomina w ankiecie dosłownie co druga osoba. Wasze ukochane Riverdale. Jest to serial o czym właściwie jest ten serial? Obejrzałam aż do połowy drugiego sezonu i jest to serial o miasteczku i grupie nastolatków, którzy próbują rozszyfrować tajemnicę. No jest taka Cheryl Blossom, która raz jest wkurzająca, a raz jest fajna, czyli w skrócie jest bardzo intrygującą osobą. I w nią wcieli się Arielka, bo też ma czerwone włosy. Czuję, że znienawidzicie mnie po tym odcinku. Wtrącę jeszcze coś w temacie malowania markerami. Spośród wszystkich technik kolorowania, jakie wypróbowałam, stwierdzam, że markery są najłatwiejsze i najszybsze. Tego typu markery praktycznie kolorują same i robią za Ciebie całą robotę, ale ich największym minusem jest ich cena. Markery Copic Ciało kosztują około chyba 18 zł za sztukę, a żeby stworzyć coś naprawdę fajnego, potrzeba co najmniej po 3 odcienie danego koloru. Nie mówię w ogóle, że nie da się stworzyć nic fajnego posiadając mniejszą paletę, ale wtedy jest po prostu trudniej. Jeśli chcecie od czegoś zaczynać, to naprawdę radzę Wam zaczynać od kredek. A jako ciekawostkę powiem Wam, że jeszcze planowałam namalować Mulan jako 11 z serialu Stranger Things, ponieważ obie te dziewczyny są takie, wiecie, biorą sprawy w swoje ręce i są największymi bohaterkami całej historii. A oprócz tego jeszcze myślałam, żeby namalować Królewnę Śnieżkę jako Monikę z serialu Przyjaciele, ponieważ obie mają ciemne włosy i mają wielkie zamiłowanie do porządku, do robienia porządku. No i w sumie obie też są dość łakome.
To są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Chciałabym, żebyście zastanowili się, jaki jest wasz ulubiony serial i zamiast jakiejś głównej postaci wyobrazili sobie jakąś dowolną postać z Disneya. Napiszcie w komentarzach, co tam wymyśliliście, albo narysujcie to dla mnie i te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. No a ja w następnym odcinku postaram się wstawić jak najwięcej z tych rysunków, które mi wyślecie. A teraz szybkie wyjawienie tajemnicy z poprzedniego odcinka, jak poznałam mojego męża. Z pierwszej historii prawdziwe były te rzeczy. Pójście do kina na La La Land, tylko że to było w innych okolicznościach. Poszłam ja, Maciek i Daniel. I Maćkowi faktycznie na początku się nie spodobał ten film, ale potem zmienił zdanie. 2, że Maciek gra czasami na keyboardzie. 3, że naprawdę pojechaliśmy na koncert Lindsey Stirling do Poznania. I prawdziwa historia to oczywiście historia numer 2. A z trzeciej historii prawdziwa była gala influencerska, na której o mało nie powiedziałam Maćkowi, że będę nosiła jego nazwisko, ale to było w ogóle nasze drugie chyba spotkanie. Drugi raz go widziałam na oczy wtedy. 2, kwestia o chłopaku za granicą i to, jak wyglądało nasze rozstanie. 3, kolacja w wykwintnej restauracji, tylko że to miało miejsce w walentynki. I 4, fakt, że równo rok po naszej pierwszej randce wzięliśmy z Maćkiem ślub. Więc widzicie, dlaczego tak wiarygodnie opowiadałam te historie, ponieważ one miały w sobie dużo takich prawdziwych elementów, które jedynie były po prostu poprzekręcane. Okej, to już wszystko na dzisiaj. My widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa pa pa! Away.